widzowie, jestem w Australii. Już wyszłam z lotniska, czekam na autobus. W Melbourne jestem, czekam na autobus do centrum. I nie mogę się przestać uśmiechać. Dzień dobry widzowie, w mój pierwszy dzień w Australii. Na dzisiaj nie mam żadnych planów i w ogóle na żaden dzień nie mam żadnych planów, więc wpisałam sobie w internet jakiś przykładowy rozkład dnia i idę w te miejsca, co mi powiedział rozkład. Więc zobaczcie sami, gdzie idę. Kurczę widzowie, ze wszystkich 4 miejsc, do których miałam plan iść, dotarłam tylko do jednego, do tego co jest za mną, czyli Dockland. Bo poszłam do sklepu i później miałam plan iść dalej, ale w drodze powrotnej ze sklepu odpisał mi chłopak z Hostel World, czyli takiej aplikacji, gdzie się bukuje hostele. Bo napisałam do niego, czy mają jeszcze miejsce w aucie, żeby jechać na Great Ocean Road i odpisał mi, się okazało, że mają, więc jutro jadę z nimi, więc szybko musiałam bukować hostel. Co prawda przepłaciłam, bo oni bukowali wczoraj w trójkę, więc mają taniej, a ja dzisiaj się dobukowuję jakby, więc musiałam zapłacić, ale przynajmniej mam z kim jechać. No, a teraz już nie mam czasu iść nigdzie, bo po pierwsze zaraz zachodzi słońce, a po drugie jest mi zimno i muszę iść po bluzę. W centrum Melbourne tramwaje są za darmo, więc sobie pojadę do hostelu tramwajem. Jest nowy dzień, ja idę w umówione miejsce, skąd bierzemy samochód i wyruszamy na Great Ocean Road. Idę pieszo, mimo że to jest 45 minut drogi, dlatego że nie chce mi się płacić za komunikację miejską ani za Ubera. A przy okazji jak idę, to sobie zwiedzam miasto, które jest imponujące. Nie ukrywam, że trochę się stresuję, bo nigdy tych ludzi, z którymi jadę, nie widziałam na oczy. Jedziemy. Wow, widzowie, jak to jest ładnie. W samochodzie normalnie aż mi łzy napłynęły do oczu z zachwytu, bo tak pięknie było. A też teraz odbywają się jakieś zawody w surfingu i mieliśmy się zatrzymać, ale się nie zatrzymaliśmy. Może jutro się zatrzymamy. Dobra, dojechaliśmy do Teddy's Lookout i idziemy zobaczyć, co to. Ciemne spociki i myślimy, że to będzie albo żółwie, albo płaszczki, albo jeszcze fok. Widzowie, pierwszy kangur zobaczony. Zatrzymaliśmy się, żeby się cofnąć i się mu przyjrzeć lepiej. Widzicie? Fok. Patrzy się na mnie. Tu mamy kolejny punkt widokowy, napiszę wam nazwę na dole. Mamy też koale. Wow, widzicie to? Tutaj mamy nocleg w Parku Narodowym. Dobra, dojechaliśmy już do miejsca zakwaterowania, czyli do Bimby Parku. I tuż przed przyjazdem tutaj, dosłownie jakąś minutę przed, przybiegły nam 2 czarne kangury drogę i sobie tak skakały. Fajnie. I pokażę wam teraz, jak to wygląda tutaj. To jest moja chatka, tylko wejście mam od drugiej strony i tam mam 4 łóżka, ale jestem tylko ja. W tej chatce jest 2 od nas, bo oni razem bukowali miejsca, więc oni mają 4-osobowe, ale są w 2. A w tej chatce tamtej jest 4. od nas osoba i prawdopodobnie też jest sama. I reszta wygląda tak. Tutaj można też sobie namiot rozstawić, przyjechać kamperem, czy też są takie inne domki. Tak to wygląda. Są koniki. Widzowie, zamarzałam całą noc, a teraz rano się skapnęłam, że te okienka po tej stronie były otwarte. O! Kolejne deko, ale jedna tu, druga tu. Pierwszy punkt widokowy na dzisiaj. Kolejny przystanek na trasie to Gibson Steps.
naszej wycieczce, czyli 12 Apostles. To jest to, co mam za plecami, skałki. Mamy benzynę na 26 km, a stacja za 24. Fart. O matko, nikt nie wziął ze sobą porządnego jedzenia, jesteśmy tacy głodni, jak zobaczyliśmy McDonalda, to ze szczęścia nie możemy wytrzymać. I udało nam się dojechać na stację na czas, bo zostało nam jeszcze benzyny na 6 km, jak tu dojechaliśmy. Przyjechaliśmy 3 godziny do Hanging Rock i pocałowaliśmy klamkę, bo już jest zamknięte. Zamyka o 16, a my przyjechaliśmy o 17 i teraz po prostu objechaliśmy trochę dalej i oglądamy to z daleka, ale już nie pójdziemy na hike tam. To. Ta góra. W zamian znaleźliśmy inny punkt widokowy i się tam wspinamy teraz. Dotarliśmy i opłacało się, bo widok jest bardzo ładny i nawet jesteśmy wyżej niż Hanging Rock. Hanging Rock. Patrzcie widzowie, na naszej drodze jest koala, po prostu sobie je. Ale słodziak. Patrzcie, jak jest koala. Dobra widzowie, to nie koala, tylko coś innego, ale nie wiemy co. Wow, przyszłam na dach do innego hostelu, bo tutaj moi znajomi z road tripa są i widok jest oszałamiający. Wow. Tu mamy ulicę pełną graffiti i też ulicę pełną ludzi sobie robiących zdjęcia na tle tego graffiti. Jeszcze robi kolejne graffiti. 你写一个不写，你写一个不写。好。 Akurat tak się zadziało, że jak jestem w Melbourne, to odbywa się tu Comedy Festival i teraz przypadkiem natrafiłam na niego, bo nie planowałam iść. What about here? On the left. Teraz jestem na promenadzie. Byłam dzisiaj w wielu miejscach, ale nic nie nagrałam, więc teraz nagram co robię. Jedziemy na rejs po rzece, taką łódeczką przy zachodzie słońca. Trzeba schylać głowy, żeby się nie walnąć w most. Środek Łodzi. Dzisiaj już niestety jest mój ostatni dzień w Melbourne, to znaczy wyjeżdżam jutro o 7 rano, ale dzisiaj idę spać na lotnisku, żeby zaoszczędzić i nie płacić za hostel. No więc zostawiłam moje rzeczy w hostelu i odbiorę je wieczorem i pojadę na lotnisko już. A teraz plan jest taki: śniadanie, później punkt widokowy, plaża i może coś jeszcze, nie wiem. Jeszcze najpierw idę obczaić Queen's Victoria Market, bo słyszałam o tym i czytałam, więc wchodzę. Fajny był ten market nawet, to był taki rynek z owocami, warzywami, mięsem, jakimiś pamiątkami, ubraniami, jakieś restauracje też były, ale generalnie spoko, wszystko można tam znaleźć. Za mną widzicie Shrine of Remembrance i nie do końca jest to punkt widokowy, bo mówiłam, że teraz idę na punkt widokowy. To jest pomnik upamiętniający Australijczyków walczących w wojnach i tutaj można wejść na górę i zobaczyć panoramę miasta. Dlatego nazwałam to punktem widokowym, ale to jest pomnik. Proszę bardzo, panorama miasta, ale niestety jest zamglone jakieś, nie wiem czy to smog czy co, ale słabo widać.
Widzowie, dotarłam do St. Kilda Beach. Zajęło mi to 1,5 godziny pieszo z jedną małą przerwą na ten pomnik, bo on był po drodze. Ale mimo tej długiej trasy, mimo że mnie trochę bolą nogi, to bardzo się cieszę, że tu jestem, bo jestem na plaży i to australijskiej plaży. Czas na obiad, który kupiłam na rynku, czyli babeczka bananowa z widokiem na plażę. Tutaj widzę, że też jakaś imprezka dzisiaj będzie, bo są bramki, jest scena, jest muzyka, jakieś food trucki, to i to jest jakiś festiwal może, nie wiem. There's nothing I fear, and I know that my heart will take my hand, take my whole life too. Jest 23:40, jestem na lotnisku, mój samolot do Sydney odlatuje o 7:00, więc sobie spędzę noc tutaj. Jakoś wygodnie się rozłożę na podłodze i będzie super. A w tym filmie to już wszystko, a wy pamiętajcie o lajku, komentarzu i subskrypcji, żeby być na bieżąco z moimi podróżami. Pa, pa!